Fontaine. Państwo Sprawiedliwości. Niedługo minie rok, od kiedy pierwszy raz się tam pojawiliśmy. O czym przez cały ten czas się dowiedzieliśmy? Hej, z tej strony Netsi, a w tym filmie opowiem o znanej nam aktualnie historii Fontaine od samego powstania regionu, aż do wydarzeń 400 lat temu. Pierwotne morze. To właśnie tutaj miało powstać całe życie. Skład znajdującej się tam wody miał początkowo być podobny do krwi, bowiem żadne życie tak naprawdę nie było indywidualne. Każdy nowonarodzony byt zawierał w sobie część wody z pierwotnego morza. Panem, a zarazem bijącym sercem pierwotnego morza był Hydro-Smog, jeden z wieszapich władców dowodzących światem. Życie toczyło się spokojnie, do momentu aż w to miejsce przybył The Primordial One, byt z innego świata, który wypowiedział smokom wojnę. Wojna ta była krwawa, a ostatecznie smoki musiały uznać dominację przybysza. Nie były w stanie pokonać go, używając nawet mocy nie z tego świata. W trakcie wojny Hydro-Smog zginął, przez to pierwotne morze straciło swoje serce. The Primordial One zrekonstruował świat i nazwał go Teyvat. Wprowadzając do niego ludzi, stworzył wtedy też swoje 4 cienie, które miały pomagać mu we władaniu tym miejscem, a jeden z nich, będący cieniem życia, przedostał się do pierwotnego morza, gdzie stworzył nowe serce. Serce to było szlachetne niczym smok, jednak brakowało mu zewnętrznej formy. Było majestatyczne jak Bóg, jednak nie miało żadnego boskiego zadania do wykonania. Stworzone zostało przez władcę ludzi, jednak jego substancja i esencja w całości pochodziły z tego świata, nie mając żadnych zewnętrznych elementów. Serce to nazywało się Egeria. Po swoim narodzeniu Egeria zaczęła przemierzać świat, próbując znaleźć w nim zrozumienie. Czuła wielką sympatię wobec smoków i jednocześnie ogromny smutek, ponieważ znała ostateczny los ludzkości. To wszystko doprowadziło ją do płaczu, a z tych łez powstał pierwszy oceanid. Egeria dała wtedy oceanidowi specjalne zadanie. Miał on wyruszyć w podróż po Teyvacie, aby zrozumieć różnice między różnymi żyjącymi gatunkami i kochać je wszystkie tak samo. Chciała, by używając swojej mocy metamorfozy, przyjął do siebie esencję żywych stworzeń. Podróżując tak po świecie i dowiadując się o żyjących w nim organizmach, oceanid zaczął pragnąć samemu w ten sposób żyć. Pragnienie to było coraz większe i większe, a kiedy poznał ludzi i znaczenie ludzkości, zaczął płakać. Z jego łez powstały kolejne oceanidy, a wszystkie pokłoniły się przed Egerią, nazywając ją panią wielu wód. Kochając wszystkie żywe organizmy, Egeria chciała połączyć je ze sobą w ten sam sposób, w jaki cała woda na świecie jest ze sobą połączona. Wysłała przez to oceanidy do wszystkich kątów Teyvatu, by tam zamieszkały. Niektórzy błędnie uznali je jednak za szpiegów. Przez ogromny kawał czasu oceanidy żyły w wodzie i stamtąd obserwowały ludzi. Były zazdrosne ich życia, a w pewnym czasie część z nich pojawiła się przed Egerią i spytała, czy ta nie byłaby w stanie im dać takiego życia, jakie mają ludzie. Egeria postanowiła spełnić ich prośbę i wylała do naczyń krwionośnych oceanidów wodę z pierwotnego morza, co stworzyło ludzkie mimiki. Mimiki te prawie niczym nie różniły się od normalnych ludzi, oprócz tego, że w momencie kontaktu z pierwotną wodą ich ciała by się rozpuściły. Stworzenie nowej rasy ludzkiej przez Egerię mocno zdenerwowało Celestię. Przez to skazana została na wieczne więzienie w pierwotnym morzu. A dla nowej rasy ludzi stworzyli przepowiednię, według której nad Fontaine jednego dnia ma nadciągnąć kataklizm, przez które wszyscy oprócz Hydro-Archon mają zginąć. Bez żadnego władcy nad sobą, ludzie rozpierzchli się po całym Fontaine i podzielili się na plemiona. Gdzieś w tym okresie czasu, po upadku gór Abadu, w jednej z oaz Sumeru żył pewien śpiewak, który odmówił pokłonienia się przed królem Deshretem i z tego powodu opuścił kraj. Chciał udać się do Fontaine i tam umrzeć, jednak z jakiegoś powodu dostał się do ruin miasta na samym dnie Abyssu pod samym Irminsulem. W miejscu tym odnalazł jedyne żywe stworzenie zamieszkujące to zapomniane miasto, złotą pszczołę Sybillę, która najprawdopodobniej była jedną z Seli. Sybilla przepowiedziała wtedy śpiewakowi, że w przyszłości stworzy potężną cywilizację, rozciągniętą na całe Fontaine, która zostanie zniszczona. Ocean wzrośnie, królestwa upadną, a jedyną stałą rzeczą jest fortuna. Słysząc to Remus, bo tak miał na imię, postanowił, że oszuka to przeznaczenie. Wraz z tymi słowami ruiny miasta się zapadły, a znajdujące się tam srebrne drzewo przemieniło się w złoty statek, Fortunę, dzięki któremu Remus i Sybilla przedostali się na powierzchnię. Wtedy rozpoczął się wielki plan, a Remus zaczął łączyć pod swoim imieniem plemiona rozproszone po Fontaine, ucząc ich uprawy ziemi i budowanie miast z kamienia. W ten sposób powstała Remuria, a w Meropis, czyli jednym z podregionów krainy, wybudowano wielką wieżę, będącą podstawą dla późniejszej stolicy Kapitolium i zbudowanego wokół niej przedmieścia Machimos. Remus jednak cały czas pamiętał o przepowiedni opowiedzianej mu przez Sybillę. Z tego powodu poprosił ją o pomoc, jednak ta upewniła go, że nie da się zmienić przeznaczenia.
Mimo tego opowiedział mu o Egeri, która uwięziona była na dnie pierwotnego morza. Mając nadzieję, że z jej mądrością uda mu się przezwyciężyć los, Remus wyruszył w podróż do pierwotnego morza, gdzie zastał aktualnego władcę i księcia Wiszapów, Scylę, który miał za zadanie pilnować pani wielu wód. Ich potyczka trwała 30 dni i 30 nocy, aż w końcu Remusowi udało się ją przerwać, mówiąc, po co tak naprawdę przybył. Na jego słowa Scylla zaczął się śmiać i wpuścił Remusa do więzienia Egeri. Od niej Remus dowiedział się o klątwie, która spadła na mieszkańców Fontaine i tym, że nie da się pokonać przeznaczenia. Władca Remurii początkowo był zrozpaczony, jednak po chwili wymyślił plan. Wziął ze sobą czarę wypełnioną wodą z pierwotnego morza i obiecując Egeri, że uda mu się stworzyć królestwo, w którym wszyscy będą szczęśliwi, wraz ze Scylą powrócił do Fontaine. Tam Remus połączył zebraną wodę z kamieniem nieśmiertelności, w ten sposób tworząc złoty ichor, który był w stanie rozpuścić ludzkie ciała, jednocześnie zachowując ich duszę i wolę. Ichor następnie wlał do kamiennych golemów, w ten sposób dając ludziom nieśmiertelne ciała. Też gdzieś wtedy dowiedział się, że Celestia steruje losem ludzi używając muzyki, przez co zdecydował się stworzyć własną symfonię, która będzie w stanie oszukać przeznaczenie. Do jej stworzenia użył rozumu Sybili i nazwał ją Phobos. Wymieszał ją razem ze złotym ichorem, w ten sposób dając symfonii kontrolę nad ludźmi, a następnie używając statku Fortuna, w centrum Kapitolium stworzył Domus Aure, z którego, używając akweduktów, ichor transportowany był do wszystkich kątów Fontaine. Dzięki temu Phobos było w stanie wpływać na remuriańskie wojsko, znajdujące się nawet daleko od stolicy. Wtedy też Remus utworzył rangę harmostów, czyli generałów armii, którzy mieli pomagać mu w głoszeniu symfonii. Planem Remusa była walka z przeznaczeniem nałożonym na ludzi przez Celestię, jednak nie każdemu ten plan się podobał. W Fontaine dalej istniało wiele plemion, które sprzeciwiały się Remurii. Osoby z tych plemion nazywane były barbarzyńcami. Terytorium, na którym znajdowało się wiele takich plemion, nazywało się Aremoryka. Początkowo władca Aremoryki, Kunoricus, pokojowo poddał się oddziałom Remurii. Jednak nie wszyscy zgodzili się z tym rozwiązaniem i rozpoczęła się rebelia. W jej trakcie wybitych zostało wiele plemion, a z jednej z nich udało się przeżyć tylko 2 osobom, Cassiodorowi i Erinies. Cassiodor spotkał wtedy jednego z chramostów o imieniu Boethius, który także pochodził z jednego z barbarzyńskich plemion, znajdującego się na terenie dzisiejszego Petrichor. Jednak postanowił całkowicie oddać się Remusowi. Dwójka ta zaprzyjaźniła się, a po jakimś czasie Cassiodor także został harmostem. Jednak mimo tego samego tytułu, ich filozofia mocno się różniła. Kiedy Cassiodor był przeciwnikiem walk z plemionami, tak Boethius uważał, że trzeba siłą włączyć ich do Remurii, nawet jeśli spowoduje to ich śmierć. Pozostałymi 2 harmostami byli Euergetia i Aurelius, jednak o nich prawie nic nie wiemy. Po wielu dekadach walk Remus zauważył, że jego symfonia nie przynosi ludziom radości, a tylko smutek i cierpienie. Spowodowane było to tym, że stworzona była z myśli Sybili, która chciała spełnić wolę każdego człowieka. Nie była jednak w stanie odróżnić dobra od zła, przez co będąc już Phobos i łącząc się z ludzkimi umysłami, nauczyła się ich najmroczniejszych pragnień. Z tego powodu zaczęła uważać, że wszyscy, którzy nie są Remurianami, to podludzie i musi ich do siebie wchłonąć. Remus był przygnębiony tym obrotem spraw i zdecydował, że Phobos musi zostać zniszczone. Wiedząc, że nie będzie w stanie wypełnić obietnicy danej niegdyś Egeri, razem ze Scylą stworzył plany. Scyla razem ze swoją grupą biszapów miał zaatakować Kapitolium, a w tym czasie Remus zacząłby rekwiem, czyli autodestrukcji Phobos, dzięki czemu ludzkie dusze miały powrócić do swoich ciał. Używając swojej mocy, Scyla miał ochronić mieszkańców Remurii przed utworzoną wtedy falą, a Remus zginąć. Wtedy też Remus uwolnił Cassiodora spod kontroli symfonii i powiedział mu, żeby wraz z częścią rycerzy przedostał się do Aremoryki i tam zaczął z nimi nowe życie. Jakiś czas później nadany mu został tytuł Złoty Łowca. O planie dowiedział się jednak Boethius, będący wtedy tak naprawdę już kukłą kontrolowaną przez Phobos. Kiedy Remus jakiś czas później powiedział mu, że chce przerwać walki z plemionami, Boethius uznał Remusa za zdrajcę i ukradł złoty ichor, po czym używając go uwięził Scylę na granicy Kapitolium i Machimos w barierze o nazwie Initium Iani. Przez to Scyla nie był w stanie dostać się na czas do Kapitolium, a kiedy Remus rozpoczął rekwiem, cała Remuria zapadła się do abysu. Kim natomiast była wspomniana wcześniej Erinies? Na jej temat w Fontaine krąży wiele legend. Według nich, po zniszczeniu jej plemienia, miała być znaleziona przez jednego z książąt Aremoryki. Tam została śpiewaczką i dowódczynią Loch Knightów, czyli rycerzy, których zadaniem było chronienie Lochfolków, wodnych bytów.
Samą siebie nazywała wyrocznią i miała słyszeć głos Egerii. Jej bronią był miecz Splendor of Tranquil Water, nazywany wtedy Hoytekler, który dostała od pani jeziora o imieniu Deira. Podczas buntu plemion stała się dowódczynią Aremoryki. Razem z innymi miała myśleć, że jeśli uda im się znaleźć święty Graal, który miał leczyć rany, odmładzać i wskrzeszać zmarłych, uda im się uwolnić Egerię z jej wiecznego więzienia. Z tego powodu Erinys wyruszyła w podróż, poszukując wspomnianego Graala. Miało udać jej się go znaleźć dopiero po upadku Remurii, ale dzięki niemu uwolniła Egerię z pierwotnego morza. W zamian pani wszystkich wód powiedziała Erinys o losie Fontaine, po czym ta wyruszyła w podróż, wcześniej próbując 3 razy wrzucić swój miecz do jeziora. To jest jednak tylko legenda, ponieważ rzeczywistość była zupełnie inna. Erinys tak naprawdę nazywała się Erigenti i znaleziona została przez wodza jednego z plemion. Naprawdę dowodziła Lochfolkami i naprawdę wyruszyła w podróż, by znaleźć święty Graal. Jednak tak naprawdę nigdy go nie odnalazła. A to sama Celestia uwolniła Egerię po to, by posprzątała bałagan, który w Fontaine zostawił po sobie Remus, jednocześnie dając jej Hydronosis i nadając tytuł Hydroarkona. Gdy obie się spotkały, Erigenti błagała Egerię, by ta powiedziała jej, jak uratować mieszkańców Fontaine przed ich losem. Jednak odpowiedź pani wszystkich wód była taka sama jak ta, którą dała kiedyś Remusowi. Nie da się uciec przed boskim przeznaczeniem. Słysząc to, Erigenti całkowicie się załamała. Wypuściła swój miecz z rąk i już nikt nigdy jej więcej nie widział. Od tamtego czasu w Fontaine było dosyć spokojnie. Egeria jednak cały czas po cichu szukała sposobu na oszukanie losu mieszkańców Fontaine. Wprowadzone zostało nowe prawo, gdzie osoby skazane sądowo mogły spróbować obronić swój honor w walce na śmierć i życie z osobami znanymi jako mistrzowie pojedynku. Też w miejscu, które początkowo miało chronić przejście do pierwotnego morza, postawiono więzienie o nazwie Twierdza Meropidy. Około 500 lat temu Egeria wyznaczyła jedną z oceanid o imieniu Lyris, by ta stworzyła sierociniec. Nazwany on został Instytut Narcissenkreuz. Jego dyrektorką została sama Lyris, a pierwszymi dziećmi, które się w nim pojawiły, były Basil Elton, Emmanuel Guillotine, Karl Ingold, który przy okazji prawdopodobnie nie pochodził z Fontaine, i Dwight Lasker. Mijały lata, a wspomniane dzieci dorosły. Emmanuel Guillotine stanął na czele Maryszce Phantom, czyli niejako tajnej policji Fontaine, a Basil Elton została admirałem floty Fontaine, po emeryturze przechodząc na stanowisko wicedyrektorki Instytutu Narcissenkreuz, a Karl Ingold został badaczem. Niedługo po tym, jak Basil została nową wicedyrektorką, do Instytutu dołączyło dziecko o imieniu Carter Sherbius. W tamtym okresie Basil znana była wśród dzieci z tego, że nie potrafi gotować. Mimo wszystko uwielbiały one ją i Lyris. W pewnym momencie spokój Fontańczyków został przerwany, kiedy w Fluvescendre, czyli niejako slumsach znajdujących się pod głównym miastem Fontaine, wybuchło powstanie przeciwko burżuazji, prowadzone przez Eduardo Bakera. A przynajmniej tak wydawało się policji. W pewnym momencie Eduardo Baker zaczął pomagać mieszkańcom Fluvescendre poprzez rozprawienie się z wpadającymi do ścieków krokodylami, bijąc je metalową rurą lub chroniąc ich przed napaściami i szantażem ze strony gangów. Zdobył przez to ich zaufanie i rozpoczęło się wokół jego osoby coś, co niektórzy mogliby nazwać kultem. Bojąc się przewrotu, policja urządziła w Fluvescendre czystkę i aresztowała całą masę osób, w tym Eduardo Bakera i jego żonę, po czym skazała ich na wygnanie na pustyni. Eduardo został jednak uratowany przez swoich zwolenników i razem z całą grupą uciekli do Poisson, czyli miasta w regionie Bellu, gdzie przejęli władzę nad tym miejscem. Ówczesny burmistrz Poisson, Renaud de Petrichor, udzielił wszystkim schronienia i rozpoczęły się negocjacje między skazańcami a policją, którą reprezentował Emmanuel Guillotine. Jedną z osób, która przebywała wtedy w Poisson, była znana magiczka Parsifal. Negocjacje w nieoczekiwanym momencie zostały przerwane i oddziały Maryszce Phantom siłą wkroczyły do Poisson. Rozpoczęła się walka między policją a mieszkańcami. Wydarzenie to nazwane zostało oblężenie Poisson. W jego trakcie zginęli zarówno Eduardo Baker i Renaud de Petrichor, razem ze swoimi żonami, w ten sposób osieracając ich dzieci, René de Petrichora i Jacoba Bakera. Zabrał ich ze sobą do Instytutu Narcissenkreuz Karl Ingold, którego przed śmiercią podczas oblężenia Poisson ocaliła wspomniana wcześniej Parsifal. Ta złapana została wtedy przez Maryszce Phantom i postawiona przed sądem, po czym zginęła w pojedynku na śmierć i życie z ówczesną mistrzynią pojedynków Marfisą. Oblężenie Poisson mocno odbiło się też na zdrowiu psychicznym Emmanuela Guillotina, który opuścił szeregi Maryszce Phantom i zaczął pić. Tymczasem w Instytucie Narcissenkreuz, oprócz wspomnianych René i Jacoba, mieszkało tam także rodzeństwo Elaine i Marianne. Tam w kółko bawili się w tą samą zabawę, polegającą na udawaniu dobrego rycerza, który miał uwolnić księżniczkę uwięzioną przez złego smoka. Kataklizm 500 lat temu.
Egeria, razem z pozostałymi archonami Teyvatu, została wezwana przez Celestię do Khenria, gdzie doszło do ogromnego kataklizmu. Przygotowując się na najgorsze, wyznaczyła Focalors na swoją następczynię. Po tym wyruszyła w podróż, jednak nigdy nie udało jej się dostać do Khenria. Zginęła walcząc z abysowymi potworami, rozpuszczając się i tworząc jezioro nazywane Amrita. O jej śmierci dowiedziała się Greater Lord Rukkhadevata, ówczesna archon Sumeru, która z Amritu tworzyła drzewo Gookerenę, w ten sposób przytwierdzając świadomość Hydro-Archon do świata ludzi, a następnie używając mocy Kwareny danej jej przez boginię kwiatów Nabomalikatę, stworzyła ptaka Simurga, który po jakimś czasie wleciał prosto w jezioro Amrity, roztrzaskując się na wiele części, z których powstały pari. Więcej na ten temat możecie dowiedzieć się z mojego filmu na temat historii Sumeru. Tymczasem w Fontaine też trwały walki. Z otchłani Abyssu do regionu przedostał się Smok Elnas, niszcząc wszystko na swojej drodze. Sam Smok sobie z tego tak naprawdę nie zdawał sprawy i cieszył się, że jest w stanie odkrywać i podróżować po świecie ludzi. Ostatecznie Elnas zabity został przez flotę Basil Elton, która powróciła wtedy do swojej roli admirała, jednak sama też zginęła. Wraz ze śmiercią Basil Elton zniszczony został też budynek Instytutu, przez co Elaine i Marianne adoptowani zostali przez Emanuela Guillotina, o co poprosiła go wcześniej Basil, a René i Jacob przez Karla Ingolda. Po śmierci Egerii, Focalors automatycznie została nową Hydro-Archon i do niej przypisany został jeden z 7 tronów niebios, autorytet Hydro. Część Oceanidów tego jednak nie zaakceptowała i wierząc, że Egeria cały czas żyje, wyruszyła do Sumeru, znajdując jednak wspomnianą wtedy Gookerenę, prezentującą się jako ogromny Harvestopum. Oceanidy wyruszyły do różnych krajów Teyvatu, całkowicie odcinając się od Fontaine. Nowa Hydro-Archon miała dosyć ciężki orzech do zgryzienia. Musiała w jakiś sposób uchronić ludność Fontaine przed czekającą ich zagładą. W pewnym momencie wymyśliła plan. Odnalazła oryginalnego Hydrosmoka Teyvatu, który jakiś czas wcześniej reinkarnował się w ciele człowieka i namówiła go, by ten został nowym Judexem, czyli głównym sędzią Fontaine. Focalors miała nadzieję, że uda jej się zniszczyć tron Hydro-Archona, w ten sposób oddając moc jemu prawowitemu panu, Hydrosmokowi. Ten, żyjąc wśród ludzi, miał natomiast ich zrozumieć i polubić, by w odpowiednim momencie uratować ich przed przeznaczeniem. Wspomniany Hydrosmok miał na imię Nevilet. Natomiast, aby zniszczyć tron Hydro-Archon, Focalors stworzyła Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, a następnie podzieliła swoją formę na dwie części. W pierwszej części znajdowała się jej boskość i wspomnienia, a w drugiej człowieczeństwo i jej fizyczne ciało, nazywane Furina. Focalors następnie przetransportowała swoją boską część do Oratrycy, tam przez następne 500 lat zbierając z poczucia sprawiedliwości ludzi moc nazywaną Indemnitium, którą następnie miała posłużyć się do przetransportowania autorytetu Hydro do Nevileta. W głowie Furiny natomiast znajdowała się tylko jedna myśl. Istnieje sposób na uratowanie Fontaineczyków, ale nikt nie może się dowiedzieć, że nie jesteś prawdziwym archonem. Teoretycznie to Furina tym archonem cały czas była, tylko nie miała w sobie swojej boskości. Mówię o tym, ponieważ dużo osób cały czas myśli, że Focalors i Furina to tak naprawdę dwa różne byty, jednak nie jest to prawda. Focalors to po prostu jest jej boska strona, a Furina ludzka. Jednocześnie też gdzieś wtedy René i Jacob razem z Karlem Ingoldem wyruszyli do Sumeru, by tam zbadać, co stało się z Egerią. René i Jacob też w tajemnicy przed Karlem przeprowadzali własne dochodzenie, starając się znaleźć sposób na uchronienie Fontaine przed kataklizmem, który obliczony został przez René przy użyciu tzw. formuły świata. Udało im się odkryć, że moc Celestii i Abyssu tak naprawdę zbudowane są w ten sam sposób. Wtedy też Jacob zachorował, przez to René próbował wyleczyć go używając znajdującej się na pustyni mocy Abyssu. Eksperyment się powiódł, a Jacob stał się tak zwanym neoczłowiekiem. Z tego powodu nie musiał on jeść, jednak zmuszał się do tego, by Karl nic nie zaczął podejrzewać. Po wszystkim powrócili do Fontaine, gdzie René i Jacob zapisali się do Instytutu Filozofii Naturalnej, gdzie pracowali już Elaine i Marianne, z którymi podzielili się wynikami swoich badań na pustyni. Początkowo Elaine i Ren pracowali razem w jednym teamie, gdzie badali reakcje między mocą Pneumy i OC, jednak przez cały ten czas René i Jacob robili swoje własne, potajemne eksperymenty. Udało im się przetransportować m.in. ciemną ciecz z dekazmu i szkrałatny kwarc z Dragonspine, na których przeprowadzali kolejne eksperymenty, potwierdzając swoje przypuszczenia odnośnie podobieństw między mocą Celestii i Abyssu. Też wtedy odnaleźli remuriańskie notatki, skąd dowiedzieli się o istnieniu Fortuny. Dzięki tym notatkom René dowiedział się też, że katastrofie można zapobiec, jeśli do całego tego systemu doda się coś spoza niego. Moce z innego świata. Z tego powodu Ren zaczął starannie przyglądać się mocy Abyssu, mając nadzieję, że to ona uratuje ludzkość. Razem z Jacobem udali się do szczątek Elenasa, czyli abysowego smoka, który przedostał się do Fontaine podczas kataklizmu 500 lat temu. Tam dwójka wyczuła pewnego rodzaju wolę, wydobywającą się z jego martwego ciała, a Jacob zaczął
je jeść. Początkowo nie przynosiło to żadnego efektu, jednak Jacob zaczął w to miejsce kolejnymi dniami powracać, zjadając to coraz kolejne części smoka. Mimo że sam po eksperymencie z Abyssem w Sumeru nie potrzebował już w ogóle tego robić. Dopiero po jakimś czasie René zauważył, że jedząc szczątki Lenasa, Jacob dostał moc przemiany w grzesznego Baptystę, jednego z potworów Abyssu. Tymczasem w Instytucie Filozofii Naturalnej René dalej pracował z Elaine'em i jego asystentem Carterem Sherbiusem, który także był jedną z osób wychowującą się niegdyś w Instytucie Narcissenkreuz. Ten szybko zaprzyjaźnił się z pozostałą czwórką i razem urządzali różne wyprawy, np. do Petrichor, gdzie badali ruiny Lemurii. Carter jednak był osobą bardzo chorowitą i możliwe było, że nie przeżyje zbyt długo. Z tego powodu, za namową Jacoba, René zaoferował Carterowi przeprowadzenie na nim eksperymentu, jaki niegdyś w Sumeru René przeprowadził na Jacobie. Carter ostatecznie zgodził się i wszystko zostało przeprowadzone. Jednak eksperyment się nie udał. Stan Cartera, który leżał w śpiączce, był z dnia na dzień coraz gorszy. René robił wszystko w swojej mocy, by uratować Cartera, jednak nic nie pomagało. Po kilku dniach René udało się w końcu sprawić, że jego tkanki przestały się zapadać, jednak cały czas można było słyszeć okropny, nieludzki głos wydobywający się z ciała. René postanowił nawet wyciąć struny głosowe Cartera, albo przynajmniej coś, co tymi strunami głosowymi mogło być, jednak odrastały one po kilku dniach. Po wielu dniach pokonan René postanowił zostawić Cartera i zacząć badać coś innego niż moc Abyssu, mając nadzieję, że w ten sposób uda mu się uratować to, co zostało z przyjaciela. Wtedy też zerwał kontakt z Elaine'em, który w tamtym czasie odkrył reakcję anihilacji pneumosji, która posłużyła się do stworzenia mechów nią napędzanych. Pierwszym z nich był mechaniczny pies o imieniu Seymour, którego zadaniem było pilnowanie Marianne. René i Jacob wrócili do ruin Lemurii w Petrichor, gdzie dowiedzieli się o próbach transcendowania ludzi przez Remusa. Postanowili, że to stanie się teraz ich głównym tematem badań i w ten sposób uda im się ochronić ludzkość przed katastrofą oraz uratować Cartera. Z tego powodu René zaczął zbierać swoich wyznawców wśród badaczy Instytutu Filozofii Naturalnej, tworząc Narcissenkreuz Ordo. Wszyscy członkowie Ordo posiadali tak zwane stopnie prześwitu, a zależnie od nich mieli mniejszy lub większy dostęp do tajemnic René i Jacoba. Rozpoczęła się budowa głównej kwatery Narcissenkreuz Ordo, nazywanej Wieża Ipsimusa lub Wieża Gestaltu. Głównym planem René było rozpuszczenie woli wszystkich fontańczyków i połączenie ich w jeden byt, co uratowałoby ich przed śmiercią w pierwotnej wodzie. Do tego potrzebował jednak mocy Oceanida. Tak się akurat wtedy złożyło, że Marianne, która razem z Elaine'em dołączyła do Maréchaussée Fantôme, czyli tajnej policji, w ruinach Instytutu Narcissenkreuz znalazła Lyris, jego dawną dyrektorkę. Była ona całkowicie zagubiona i nie rozumiała, co się stało podczas kataklizmu 500 lat temu. René udało się ją w końcu przekonać, by dołączyła do Narcissenkreuz Ordo, gdzie została nazwana Czerwoną Władczynią. Członkowie Ordo zaczęli wtedy traktować René jak Boga i wszystko tak naprawdę stało się jednym wielkim kultem. To wzbudziło zainteresowanie Maréchaussée Fantôme, którzy rozpoczęli dochodzenie mając na celu zbadanie, co się w tym Ordo tak naprawdę dzieje. Tymczasem René i Jacob zaczęli zmieniać nazwy przedmiotów i rytuałów, które potrzebne im były do osiągnięcia ich celu tak, by brzmiały one bardziej mistycznie, na przykład drzewo emanacji, święty miecz Narcissenkreuza i tym podobne. Jako kolejny krok swojego planu, René rozpuścił część Lyris, by stała się podstawą nowo powstałego człowieka. Mając to wszystko, René postanowił przetestować ekstraktowanie ludzkiej woli z ciała, a pierwszym obiektem testowym został on sam. Oczywiście wszystko działo się w tajemnicy i tylko Jacob o tym wiedział. W końcu nadszedł dzień, w którym miało spełnić się marzenie René i nie udało mu się. René umarł. Z jego rozpuszczonego ciała nie udało się wydobyć woli. W tym momencie Jacob zaczął panikować i, nie wiedząc co robić, zebrał to, co zostało z René i mówił wszystkim dookoła, którzy pytali się o długą nieobecność ich lidera, że z René jest tak naprawdę wszystko dobrze. Następnie, używając znalezionych przez siebie notatek Raindotir, zaczął eksperymentować na pozostałych członkach Instytutu, by w jakiś sposób przywrócić René do życia. Jednak jedyne, co udało mu się stworzyć, to były niestabilne, wodne bloby. W końcu, używając mocy Lyris oraz pozostałości po René i kilku innych osobach, stworzył Narcissenkreuza. Narcissenkreuz zaprezentowany został przed wszystkimi jako nowa, idealna forma René, który miał stworzyć lepszą przyszłość dla ludzi. Wtedy też do Maréchaussée Hunters powrócił Emmanuel Guillotin, by zbadać sprawę Narcissenkreuz Ordo i to on stał się pierwszą ofiarą nowo powstałego mistrza, którego rozpuścił. Drugą ofiarą stała się ówczesna mistrzyni pojedynku Marfisa. Dzięki mocy Narcissenkreuza udało się wtedy ekstraktować wolę z gnijącego ciała Cartera do ciała Kili Churla, który nazwany został Caterpillar.
Co się następnie działo dokładnie nie wiemy, ale Narcissus Croix przedostał się do pierwotnego morza, by tam czekać aż jego wyznawcy przeprowadzą rytuał, który rozpuścił wolę wszystkich ludzi w Fontaine, a pozostali członkowie Narcissus Croix Ordo z Lyris i Caterpillarem udali się do szczątek Elnasa, gdzie spotkali grupę Marshalsy Hunters, z którymi byli Marianne i Seymour. Rozpoczęła się między nimi walka, po czym z nieznanych tam powodów doszło do wybuchu, przez co wszyscy, którzy się tam znajdowali, zginęli, oprócz Lyris, która była oceanidem i wchłonęła do siebie wolię Marianne, i Caterpillara, który został odnaleziony i wtrącony do twierdzy Meropidy. Wraz z tym wydarzeniem Narcissus Croix Ordo przestało istnieć. Po tym Elaine opuścił Marshallsy Phantom i stworzył Instytut Badawczy Fontaine, który w pewnej formie nadal istnieje. Tam zajmował się mechanicznymi bytami, jednak w pewnym momencie tuż przed swoją śmiercią opuścił instytut i zaczął coś budować, jednak nikt nie wie, czym to coś było. Wybuch w Elnasie doprowadził też do innej, ważnej rzeczy – powstania meluzyn. Kiedy doszło do wybuchu, wszystkie śruby i inne części mechów, które należały do Marshallsy Phantom, wbiły się prosto w pozostałości Elnasa. Wokół nich zaczęły następnie formować się części mięsa, aż w końcu z tych fragmentów stworzone zostały meluzyny. Około 400 lat temu Nuvillet postanowił, że włączy meluzyny do społeczeństwa Fontaine. Mieszkańcy nie byli jednak zadowoleni i wobec meluzyn widać było dosyć duży rasizm z ich strony. Jedną z pierwszych meluzyn, które zamieszkały w mieście Fontaine, była Carole, która dołączyła do Maison Gardinage, gdzie pracowała razem z Vautrin. Część mieszkańców chciała pozbyć się Carole, przez co wplątana została w morderstwo. To wściekło społeczeństwo i doszło do buntu, a Carole popełniła zabójstwo, by dowieść swojej niewinności. To wściekło Vautrin, który zabił osoby stojące za całym tym spiskiem, robiąc to też po to, by Nuvillet zdobył większe zaufanie społeczeństwa. Miał pokazać przed wszystkimi, że w imię sprawiedliwości jest w stanie skazać nawet osobę, którą uważa za przyjaciela. Vautrin skazany został na więzienie w twierdzy Meropidy, gdzie założył społeczeństwo wzajemnej pomocy, istniejące aż do dziś. To na tyle z tego filmu. Prawdopodobnie w przyszłości dostaniemy więcej informacji o historii Fontaine, tak jak było to z Sumeru i ostatnim story questem Sino. Jednak to, o czym teraz powiedziałem, jest najbardziej istotnymi podstawami fabuły regionu. Chciałbym podziękować też w tym miejscu Jumper Neon za coffee, które od nich dostałem. A jeśli spodobał wam się film, to nie zapomnijcie dać lajka i suba. Zajrzyjcie też na mojego TikToka. A teraz do zobaczenia i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!